Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Baju i dziś chcę wam przedstawić kolejną grę, przy której pracował Derek Yu, a będzie to I'm OK, wydany w 2006 roku. Tytuł, której geneza powstania jest bardzo ciekawa. Otóż głównym pomysłodawcą tej gry jest amerykański prawnik Jack Thompson, który jest najbardziej znany jako wielki przeciwnik gier komputerowych z powodu występującej tam przemocy. Uważa, że przez gry komputerowe ludzie są bardziej skłonni do zabijania i krzywdzenia innych osób, dlatego też Jack Thompson nazywa je symulatorami morderstw. Chwila, ale jak to? Przeciwnik przemocy w grach komputerowych wymyśla grę ociekającą przemocą? Odpowiedź brzmi tak, a zaczęło się to od listu pod tytułem A Modest Video Game Proposal, gdzie dał propozycję stworzenia gry według jego pomysłu, a w skrócie brzmiało to tak. Głównym bohaterem jest Osaki Kim, którego syn umiera w wyniku pobicia go kijem baseballowym przez 14-letniego młodzieńca, który rzecz jasna był uzależniony od brutalnych gier. Gra miała się zaczynać od sprawy sądowej, gdzie morderca syna Osakiego zostaje skazany na dożywocie. To jednak nie wystarcza, aby mógł dalej spokojnie żyć, dlatego też postanawia zemścić się na prawdziwych morderców jego syna, czyli twórców gier. Jack Thompson twierdził, że żaden producent nie odważy się wydać tej gry z powodu ryzyka, że grający w tą grę mogliby zaatakować twórców w świecie rzeczywistym i był tego tak pewien, że nawet oświadczył, że jeśli ktoś stworzy i wyda taki produkt w 2006 roku, to oficjalnie przeznaczy $10,000 na wybrany przez prezesa Take-Two organizacji charytatywnej. Wyzwanie prawnika podjęli m.in. Derek Yu z kolegami. I tak właśnie powstaje I'm OK. Gra, która ilustruje prawie że w całości pomysł Jacka Thompsona. Oczywiście twórcy nie powstrzymali się, aby dodać coś od siebie, jak na przykład po skończonej rozprawie sądowej obok Kima pojawia się prawnik o imieniu Jack Offson, który to podsyła mu myśl zrobienia porządku z prawdziwymi mordercami. I tak gra składa się z 4 poziomów, gdzie przygodę najpierw zaczynamy od wtargnięcia na teren domowy projektantki gier Pauli Abel, której nazwa to nawiązanie do prezesa Take-Two w tamtym czasie, Paula Abelera, który to często był obiektem ataków i oskarżeń ze strony Thompsona. Dodatkowo po zabiciu jej następuje moment, gdzie Osaki Kim sika na mózgi zabitej rodziny. To z kolei miało być nawiązanie do Postala 2, gdzie podobny czyn gracz mógł zastosować. Nasz główny bohater Osaki Kim w celu dokonania krwawej masakry będzie korzystał z wielu broni, jak na przykład z pistoletu, strzelby, z Uzi, z bazuki, z maczety, z koktajlów Mołotowa i z kija baseballowego, którą tą broń szczególnie zaznaczył Thompson w swojej propozycji. Pomiędzy każdymi poziomami będziemy mieli możliwość uzbierania pieniędzy. A jak to zrobimy? Oczywiście odwiedzając sklep z grami na półkach i za pomocą karabinu snajperskiego będziemy kończyć żywot klientów, z których w górę polecą monety, które trzeba jeszcze raz zestrzelić, aby naliczyły się do sumy. Po tej minigierce przystępujemy do sklepu i nabywamy uzbrojenie. Tej części gry nie możemy zaniedbywać, bo bez odpowiedniego uzbrojenia nie przejdziemy do dalszego etapu rozrywki. Gra miała być brutalna i jest. Naszymi ofiarami zemsty będą m.in. prawnicy, nerdy czy pieniądzy się gracze, a na końcu każdego poziomu odbędzie się walka z bossem. Osaki Kim na ścieżce swojej zemsty i nieprzerywanym płaczu nie cofnie się przed niczym. Swoją drogą to chyba jedyny bohater w historii elektronicznej rozrywki, który przez całą grę płacze. Gdy dojdziemy do końca 4. etapu, to... tego jednak wam nie zdradzę. Ale mogę powiedzieć wam, że finałowy boss będzie dla was wielkim zaskoczeniem. Za największą wadę produkcji uważam jej czas ukończenia. Otóż całą vendettę Osakiego możemy skończyć w nieco ponad pół godziny i z tego powodu po jej przejściu pozostaje nam wielki niedosyt. Aż chciałoby się, żeby ta cała krwawa masakra trwała dłużej. Drugą wadą jest też mała liczba przeciwników, których nie licząc bossów jest tylko 6 i w czasie rozrywki jesteśmy atakowani armią klonów.
Powracając do propozycji Jacka Thompsona, to oprócz grupy Dereka Yu wyzwanie też podjęli moderzy, którzy stworzyli mod do GTA San Andreas o nazwie Defamation of Character, a Jack Thompson Murder Simulator. I twórcy internetowego pamiętnika All Grandma Hardcore stworzyli tekstową grę inspirowaną klasyką Zork pod tytułem Zork Thompson. Po stworzeniu tych gier twórcy domagali się spełnienia jego własnej obietnicy i tu dochodziły do jednej z największych hipokryzji w dziejach. Otóż stwierdził, że jego propozycja była tylko satyrą i nie wpłacił 10 000 na cele charytatywne. Jednak cała sprawa kończy się dobrze dzięki twórcom internetowego komiksu dla graczy Penny Arcade, którzy zdecydowali się za niego wpłacić owe $10 000 z dopiskiem za Jacka Thompsona, skoro on tego nie zrobi. Materiał przedstawił wam Baju, żegnam się z wami bardzo serdecznie i do następnego razu.